Witam widzów. Dziś film w trochę innej formie. Jeszcze nigdy nie robiłem dokumentu, bo filmu instruktażowego to bym tego nie nazwał. Niedawno odbyłem biwak w śniegu. Nie był to w sumie już zimowy, bo to był początek kwietnia, ale śniegu było sporo. I dziś chciałbym się podzielić z Wami tym, jaki ekwipunek zabrałem ze sobą, jak się przygotowałem do tego. No, ogólnie. Zapraszam. Siedzę w moim przydomowym obozowisku. Mam tu miejsce na ognisko, miejsce na przechowywanie drewna, jakieś krzesełka, za plecami lasek. A tu rozwiesiłem sprzęt, który miałem ze sobą podczas tego śnieżnego biwaku w górach na wysokości niemalże 900 metrów. Słowem wstępu jeszcze nie jestem w stanie pokazać pulka, czyli tych sani, iż one były wynajęte. Poza tym jedzenie zjedzone, drewno spalone, więc tego też w filmie nie będzie, ale to można zawsze wrócić i ewentualnie postaram się wrzucić jakieś urywki z tamtej wyprawy. Życzę miłego oglądania. Zacznę może od tego, czego nie mogę dzisiaj pokazać, a więc te sanie. Te sanie dotarły na ostatnią chwilę. Były to w ogóle sanie przeznaczone do transportu dzieci. Musiałem je nieco zmodyfikować. Nie były one wielkie, no ale akurat wystarczyły. Zabrałem ze sobą drewno, gdyż spodziewałem się przede wszystkim, że dotrę trochę wyżej, powyżej linii lasu już. Nie będę miał w ogóle żadnego drewna. A zimą, czy tam nawet taką wczesną wiosną w górach, gdzie jest jeszcze 1,5 metra śniegu, jak nie więcej, to naprawdę wieczorami robi się już bardzo chłodno i nieprzyjemnie. Warunki na szlaku były dość trudne. Śnieg robił się miękki, ślizgał się, a miałem trochę na plecach i trochę właśnie w tym pulku, tak się nazywają te sanie. I dość ciężko mi się szło, więc stwierdziłem, że nie będę pchał się aż tak wysoko i zatrzymałem się na 877 metrach według wskazania mojego zegarka. Tam było trochę drzewa właściwie, ale stwierdziłem, że nie będę niszczył, skoro już i tak ze sobą przytargałem. Więc miałem jeden kloc, szwedzką pochodnię, na której bardzo fajnie się gotuje, zresztą na filmie widać. I parę kawałków brzozy na później właśnie, żeby się przy tym już ogrzać. Szwedzka pochodnia daje świetne ciepło do właśnie gotowania, bo ogień idzie w górę, ale daje mało ciepła wokół. Dlatego też brzoza, którą potem narzuciłem, stworzyła mi prawdziwe ognisko z szerokim spektrum ciepła. Skoro już mowa o drewnie i o ognisku, no to jedzenie, którego oczywiście nie jestem w stanie pokazać. Miałem ze sobą suche jedzonko do zalania wrzątkiem i 2 kawałki wołowinki, które usmażyłem na patelni. To jest bardzo ważne, żeby dobrze zjeść w takich warunkach zimowych, gdzie temperatura waha się koło zera i poniżej, bo wtedy organizm utrzymuje lepiej ciepło.
No mi tam co prawda nie grozi zamarznięcie chyba, no ale obawy zmarznięcia istniały. A jak się przygotować, żeby nie zamarznąć? No moim zdaniem najważniejsza jest izolacja od gruntu, na jakim śpimy. W moim przypadku były to 4 warstwy. Pierwszą była warstwa podłogi namiotu. Drugą była gąbka. Trzecią materac dmuchany bądź mata dmuchana. Mata jest nie najgorsza, ona jest na 3 sezony, wartość R wynosi 4, więc naprawdę jest w porządku. No i owcze skóry. 2 owcze skóry naprawdę zrobiły robotę. To są kawałki takie po około 70 cm, 80 może, razy 2, jak dla mnie wystarczyły. Do okrycia się używałem śpiworów. Jeden puchowy o temperaturze komfortowej 0 stopni. Drugi syntetyczny o temperaturze plus 5 stopni. W puchowy schowałem się całkowicie. Syntetycznym przykryłem się tylko na wierzchu. Jeśli chodzi o namiot, mały namiocik, 3-sezonowy. Kira, spokój. Mały namiocik, 3-sezonowy. Wiosna, lato, jesień. Ale spisał się nawet nie najgorzej w tych warunkach. Jedyne, czego musiałem dopilnować, to aby dolna krawędź tropiku znajdowała się poniżej linii śniegu. To takie ewentualne zabezpieczenie przed wiatrem, że ewentualnie uderzający wiatr, żeby trafiał na tropik, nie wciskał się pod niego, wpadając i chłodząc mi namiot. Zdawałem sobie dobrze sprawę, że rano nie będę miał już drewna na opał i będę musiał gotować na gazie. Dlatego użyłem mojego starego zestawu, dość ciężkiego, ale bardzo użytecznego, gdyż jest wyposażony w taką osłonkę przeciwwiatrową. Tu wkłada się palnik. Tak ustawia się. O. No i odpalamy i jedziemy. Patelnia, czajnik. No i ważna sprawa. Gaz Extreme do użytku do temperatury minus 27 stopni. Zwykły gaz zamarza. Przerabiałem ten temat, to jest prawda. To nie tak, że ktoś sobie wymyślił, że trzeba sprzedać gaz z nazwą Extreme w wyższej cenie. Jeśli chodzi o ubranie, to wiadomo, miałem wysokie buty, spodnie, które noszę zazwyczaj na wyprawy, bluzę sportową. Miałem też kurtkę, której zdjąłem, bo było po prostu za ciepło. Zresztą ta kurtka pojawi się jeszcze w filmie. A jeśli chodzi o spanie,
Więc wziąłem ze sobą grube wełniane skarpetki, ogrzewacz do palców stóp, wełniana bluza, wełniane spodnie, rękawiczki w razie W, czapka. Wiadomo, że najwięcej ciepła ucieka przez stopy i głowę, więc trzeba zabezpieczyć. Kurtka przeciwdeszczowa i przeciwwiatrowa, której też używam bardzo często na wyprawach. I kurtka puchowa. To jest bardzo świetne rozwiązanie, zwłaszcza na zimowe biwaki, chociaż latem w górach też się przydaje. Kurtka ta naprawdę bardzo niewiele waży, zajmuje niewiele miejsca, a może uratować sytuację. Więc jak spałem? Szlakiem szedłem w samych spodniach i koszulce i w tej bluzie sportowej, której niestety nie mam, bo wylądowała w praniu. Na noc założyłem dodatkowe te ubranka wełniane pod spód. Zmieniłem oczywiście skarpetki na suche, wełniane. Na bluzę, którą miałem wcześniej, narzuciłem kurtkę puchową. I w sumie to już było wystarczająco. Temperatury nie były jakieś strasznie niskie. Trudno mi powiedzieć, ile było w nocy, ale rano w namiocie termometr mi pokazywał 5-6 stopni. A to dlatego, że już wstało słońce i po prostu nagrzało wnętrze tego namiotu. Podejrzewam, że temperatura mogła spaść w nocy do -2, -3 stopni, ale ten sprzęt, jaki miałem ze sobą, w zupełności mi wystarczył, żeby spokojnie przetrwać tę noc. Jedyne, czego się obawiałem, to właśnie hipotermia. No ale nie było tragedii, okazało się, że byłem nawet nadto przygotowany. Zewnętrzny śpiwór, który miał służyć do okrycia mnie, raz ze mnie schodził, raz go naciągałem. Po prostu temperatura była raz za wysoka, raz za niska. No inaczej chyba się tego nie dało przeskoczyć. Więc jeśli ktoś chciałby się zdecydować na taki biwak w podobnych warunkach, to po pierwsze powinien dobrze sprawdzić prognozę pogody, żeby nie było jakichś większych niespodzianek, niespodziewany wiatr czy niespodziewane opady. Po drugie, naprawdę dobrze zadbać o izolację od gruntu, na którym będziecie spać. No i po trzecie, ogólnie mieć jakiś nawet większy zapas ubrań, żeby móc na siebie włożyć w razie, gdyby okazało się, że te warunki, które nastały, są chłodniejsze niż się spodziewaliście. Potem dodatkowo każdy człowiek ma inną termikę, więc nie można brać pod uwagę tego, co ja miałem, bo ktoś inny mógłby w tym marznąć, a ktoś inny mógłby się w tym przegrzać, a to też nie o to chodzi. Mam nadzieję, że znajdziecie w tym filmie jakieś przydatne informacje. Ja dziękuję za poświęcony czas i zapraszam do oglądania moich kolejnych filmów. Tymczasem zajmę się trochę moim psiakiem. O, jeszcze jedna ważna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć przy ognisku. Zawsze staramy się zacierać po sobie ślady. Taka dziura po ognisku, która została, mogłaby być ogromnym zagrożeniem dla narciarzy, dlatego ją zasypałem. Zebrałem wszystkie śmieci. Ślady, jakie zostawiłem po sobie, były naprawdę minimalne i podejrzewam, że pierwszy mocniejszy wiatr czy deszcz zmył je zupełnie.